We wtorek 12 listopada 1929 roku w Filadelfii urodziła się Grace Kelly. Miejsce, w którym się urodziła, nie było byle jakie. Grace przyszła na świat w szpitalu, gdzie rodziły głównie kobiety z zamożnych rodzin. Jednak rodzina Kelly miała tylko wysoki status majątkowy. Pomimo właśnie tego, że mieli dość duży majątek, to nie należeli do elity Pensylwanii. Ogólnie w tych czasach prestiż rodziny zależał od wyznania i historii rodu. Rodzina Grace pochodziła z Irlandii i była wyznania rzymskokatolickiego, natomiast aby uznać kogoś za członka wyższej sfery, trzeba było mieć angielskie pochodzenie i angielskie wyznanie. Czyli można by powiedzieć, że rodzina Grace była takim noworyszem, trochę była taką rodziną na dorobku, nie miała właśnie tych tradycji, dlatego nie była tą elitą Pensylwanii. W roku 1929 nastąpił kryzys, jednak nie dosięgnął on rodziny Kelly. Firma Jacka Kelly kwitła w najlepsze i przynosiła naprawdę spore zyski. Dom małej Grace był wyposażony w różne atrakcje do uprawiania sportu oraz przepiękny ogród. Rodzinę było stać na prywatne szkoły, natomiast willą zajmowali się służący. Atrakcje sportowe na terenie posiadłości są dość istotne, ponieważ bardzo dużo mówią o rodzinie Kelly. Ojciec Grace był mistrzem w wioślarstwie, a matka jako pierwsza wykładała wychowanie fizyczne na uniwersytecie, sama też uczyła WF-u. Oczywiście pasję do aktywności fizycznej przelano na wszystkie dzieci małżeństwa, jednak trzecie dziecko z kolei było słabe, chorowite i żyło we własnym świecie. Jack akceptował je, ale nie potrafił zrozumieć. I oczywiście mowa tutaj o Grace. Grace jako dziecko bardzo często chorowała, dużo przebywała w domu. Wtedy, kiedy jej rodzeństwo bawiło się na dworze, ona siedziała w domu i bawiła się lalkami. Podobno nie lubiła uprawiać sportów, oczywiście oprócz pływania. Natomiast są też takie informacje, że Grace w szkole średniej była szefową drużyny tenisistek, więc jednak tutaj jakieś osiągnięcia w dziedzinie sportu miała. Grace wtedy, kiedy przebywała w domu, podobno świetnie przedstawiała scenki i modelowała głosy. Ukończyła szkołę katolicką dla dziewcząt, a później laickie liceum. W szkole średniej właśnie tam rozwinęła swój talent aktorski, grywała w pierwszych poważnych przedstawieniach, a jej zaangażowanie i talent został zauważony zarówno przez kadrę nauczycielską, jak i przez przyjaciół. Po kim Grace mogła w ogóle odziedziczyć taki talent aktorski, skoro tak jak już wiemy, jej rodzina głównie słynęła z talentów sportowych, ewentualnie pojawiały się tam osoby dość przedsiębiorcze. Jack Kelly miał dwóch braci, którzy zajmowali się teatrem. Jeden był słabym komikiem, który niestety zasłynął z rasistowskich żartów o Afroamerykanach, zmarł końcem lat 30. w Ameryce, natomiast drugi, George, był prawdziwym mentorem Grace. To on napisał wiele sztuk, miał uznanie w towarzystwie aktorskim, a sama Grace chętnie uczęszczała na jego spektakle. Po szkole średniej Grace udała się do szkoły aktorskiej w Nowym Jorku. Zdecydowała się na te studia z powodu niskich wyników na egzaminie kończącym szkołę średnią. Jak się później okazało, te niskie wyniki były dla niej prawdziwym błogosławieństwem, ponieważ mogła podążyć za swoim talentem i za swoimi pragnieniami. Jaką osobą była Grace od czasu wyprowadzki z domu? Znajomi opisują ją jako wrażliwą, uzdolnioną artystycznie, nierozumianą przez ojca, wręcz ignorowaną, dziewczyną, która podobała się innym, ale też słynęła ze wspaniałego stylu. Mowa tutaj o ubiorze. W 1947 roku Grace przeprowadziła się do Nowego Jorku. Zamieszkała w hotelu Barbizon, drogiego o nieposzlakowanej renomie. Każda panna, która tam zamieszkiwała, mogła mieć pewność, że będzie miała dobrą opinię. Grace była cichą lokatorką, pracującą przede wszystkim nad dykcją, jednak nie była osobą mało towarzyską. Zawarła kilka znaczących przyjaźni. Oprócz tego Grace dorabiała jako modelka, głównie po to, by utrzymać się na studiach. Nie chciała pomocy finansowej od rodziny, która była raczej sceptycznie nastawiona do jej wyborów i jej planów. Kelly studiowała też na Amerykańskiej Akademii Teatralnej, która była wtedy bardzo drogą uczelnią.
Natomiast praca modelki pomogła jej opłacić studia. Grace zdecydowała się na pracę w modelingu za namową koleżanek, które zobaczyły, że Grace jest ładna, fotogeniczna. Ta początkowo była sceptycznie nastawiona do pracy w reklamach, do robienia właśnie takich zdjęć stricte modelingowych. Natomiast zdecydowała się to w końcu zrobić i okazało się to bardzo dobrą decyzją. Duże korzyści przynosiły jej reklamy telewizyjne, dawały jej dość spory zarobek, dzięki któremu mogła jeszcze odłożyć trochę pieniędzy. Grace była naprawdę dobrze opłacaną modelką. Grała w reklamach kosmetyków, ubrań i akcesoriów domowych, jednak jak sama wspominała, po latach nie lubiła tych reklam i oceniała grę w reklamach jako dziwaczną i nienaturalną. Niemal 20-letnia Grace skończyła szkołę teatralną. Podczas rozdania dyplomów podobno jeden z jej kolegów powiedział do swojego znajomego: ale ślicznotka z tej Grace Kelly, szkoda, że jest zbyt nieśmiała, żeby coś osiągnąć. Jednak los jest zbyt przewrotny, by te słowa mogły się spełnić. Już w tym samym tygodniu Grace dostała propozycję zagrania wraz z obsadą renomowanego teatru. Została wypatrzona przez producenta o nazwisku Bamberger. Jej pierwsza sztuka nosiła nazwę Żona lekarza. Sama Grace wcieliła się w rolę Florence, była to raczej taka rola komediowa, natomiast jej późniejsze sztuki to Dziedziczka oraz Ojciec. Ta druga sztuka zasługuje na szczególną uwagę. Po pierwsze jest to sztuka grana na Broadwayu, a po drugie przedstawia historię młodej dziewczyny, która chce wyjechać z domu, jednak jej rodzice spierają się na temat jej przyszłości, więc tutaj fabuła sztuki bardzo przypomina prawdziwą historię Grace. Po tej sztuce Grace miała wiele propozycji pracy. Znalazła też agentkę, która była wcześniej przedstawicielką Marlona Brando. Później Kelly miała zdjęcia do filmu Taxi, jednak nie dostała tej roli, ponieważ jak twierdził reżyser, Grace była zbyt elegancka, aby zagrać prostą Irlandkę. Ogólnie fabuła filmu Taxi opiera się na tym, że prosta młoda Irlandka przypływa statkiem do Ameryki i wraz ze swoim małym dzieckiem jeździ taksówką po Nowym Jorku i szuka swojego męża. Następnie Kelly przystąpiła do castingu w sztuce Wisteria Press, jednak tutaj miała za słaby głos. Grace miała drobny problem z głosem, ponieważ na ocenie z egzaminu napisano, że Grace ma źle ustawiony głos, a podczas kręcenia jej pierwszego filmu reżyser zwracał uwagę aktorce na zbyt niski głos. Natomiast w tym przypadku Grace po prostu nie dostała roli, bo organizatorzy tego spektaklu uznali, że jej głos nie dotrze do ostatnich rzędów teatru, a teatr, w którym miała być wystawiona Wisteria Press, był naprawdę bardzo duży. Mimo tych dwóch porażek Grace pracowała nad sobą, co przyniosło jej wiele ról teatralnych i pierwszą rolę filmową w 14 godzinach. 14 godzin to film sensacyjny, który opowiada o mężczyźnie, który chce skoczyć z wieżowca. Natomiast sama Grace zagrała w tym filmie młodą, elegancką kobietę, która jeździ samochodem po mieście. Pojawiła się dosłownie w kilku minutach tego filmu. Pierwsze lata po zakończeniu szkoły teatralnej minęły Grace na graniu w spektaklach teatralnych oraz na nagrywaniu teatru telewizji. Jednak pewnego dnia dostała rolę w filmie w samo południe. Grace nie miała wcześniej dużych doświadczeń przed kamerą, oprócz 14 godzin. Była zestresowana i wystraszona, brakowało jej odpowiedniej techniki i obeznania z nową sytuacją. Po latach Kelly wspominała, że nie lubiła tej roli, ponieważ wypadła drętwo, natomiast samo oglądanie tego filmu po prostu ją stresowało. Niestety podczas kręcenia filmu prasa podsycała plotki o jej romansie z Garym Cooperem, a potem z reżyserem Zinnemanem. Rodzina Kelly była przerażona tymi plotkami i od razu wysłano do Grace młodszą siostrę Lizen. W tym samym czasie Grace była związana z Jeanem Williamsem, znakomitym aktorem, który robił karierę, jednak był alkoholikiem i rozwodnikiem, prawie jak pierwsza miłość Grace, której rodzina nie zaakceptowała. Tą pierwszą miłością Grace był jej nauczyciel w szkole teatralnej, starszy od niej o 10 lat, który też zmagał się z chorobą alkoholową i najprawdopodobniej też był w trakcie rozwodu. Po miesiącu zdjęć do filmu Grace powróciła do Nowego Jorku, gdzie nadal pobierała lekcje z aktorstwa i grała w sztukach. Utwierdziła się w tym, że chce być aktorką teatralną, a nie filmową.
W 1952 roku Grace dostała informację od swojego współpracownika, że studio MGM chce ją przesłuchać do roli w nowym filmie, kręconym w Afryce z Clarkiem Gablem. Kelly postanowiła pojechać do Los Angeles. Osiły ją też nazwiska popularne 1952 i 1953 roku. Niestety na planie panowały dość trudne warunki sanitarne. Przede wszystkim panował tam afrykański skwar, limitowanie wody oraz choroby i wypadki, które zabrały życie kilku uczestnikom wyprawy. Blisko planu grasowały krokodyle, które raczej nie były przyjaźnie nastawione do ludzi. Grace dobrze znosiła te złe warunki, pomimo tego, że przez krótki czas chorowała, jak większość członków ekipy. Była skoncentrowana na roli, jednak nadal towarzyszył jej stres. Nie miała też wsparcia ze strony reżysera. Nikt jej nie prowadził. Sam reżyser zachowywał się tak, jakby kręcił film niemy i rzeczywiście reżyser Mogambo, ponieważ o tym filmie mowa, miał dość duże doświadczenie właśnie w kręceniu filmów niemych. Rola Grace, jak określili krytycy, była płaska. Grace grała tam konserwatywną żonę bogatego mężczyzny. Na planie Kelly poznała Avę Gardner, z którą nawiązała przyjaźń. Pomimo tego, że Gardner była wylewna, głośna i bezpośrednia. Pomiędzy Grace a Gablem podobno wywiązał się romans. Jednak jak mówią bliscy Grace, była to raczej fascynacja starszym mężczyzną bez jakichś bliskich kontaktów fizycznych. Jedno jest pewne, Grace była zafascynowana Clarkiem jako aktorem i fascynowała ją jego osobowość. Za film Mogambo Grace dostała nominację do Oscara w kategorii rola drugoplanowa. Nagrody nie dostała, jednak pocieszenie przyniosła jej statuetka Złotego Globu. Sam film okazał się szczęśliwy dla Avy Gardner, która dostała za swoją rolę Oscara, natomiast Clark Gable wznowił swoją karierę aktorską. W czerwcu 1953 Grace Kelly spotkała się ze słynnym reżyserem Hollywood Alfredem Hitchcockiem. Pochodził z Wielkiej Brytanii. Już wtedy reżyser był dość popularny. Był to reżyser, który pochodził z Wielkiej Brytanii, z katolickiej rodziny. Jego rodzice nie byli zamożni, tak? Nie byli też biedni, zajmowali się sprzedawaniem ryb i warzyw, mieli pewien status społeczny, no natomiast nie należeli tutaj do jakiejś znaczącej elity. Alfred podobno miał z tego powodu kompleksy. Niestety do tego też dochodziła jego nadwaga, co czyniło z niego takiego dość specyficznego człowieka. Reżyser miał stworzyć film na podstawie sztuki M jak morderstwo, która była grana na Broadwayu. Prawa aktorskie do tej sztuki zostały kupione jak na tamte czasy za banalną kwotę. Sam Hitchcock początkowo miał obojętne podejście do filmu. Na życzenie wytwórni miał po prostu zrobić film nowoczesny i komercyjny. Jednak spotkanie z Grace Kelly sprawiło, że nabrał nadzieję na stworzenie naprawdę ciekawego filmu. M jak morderstwo kręcono dość szczegółowo i każdej scenie poświęcono dużo czasu. Głównie ze względów technicznych. Film początkowo miał być kręcony w trójwymiarze, co zmusiło ekipę do pracy z nowinkami technicznymi. Na planie był też problem z oświetleniem, tak więc wiele scen kręcono z przerwami. Hitchcock nie mógł mieć zarzutów do aktorów na planie, którzy byli doświadczeni. Sama Grace uzyskała od Alfreda wsparcie. Często dzielił się z nią wiedzą na temat filmu, pouczał Kelly, jak ma grać. Ekipa filmowa zauważyła, że reżyser zakochał się w Grace. Podobno to była taka miłość platoniczna. Aktorka stała się jego muzą. Z jej strony dało się odczuć zaufanie i szacunek do reżysera, który w końcu mógłby ją poprowadzić. Po zakończeniu filmu aktorka wróciła do Nowego Jorku. Jak sama twierdziła, nie mogła znieść ciągłego słońca w Los Angeles oraz atmosfery sławy i dążenia do bogactwa. Jednak los znowu pokierował ją na zachodnie wybrzeże. Grace nie spędziła dużo czasu w Nowym Jorku, kiedy dostała dwie propozycje filmów. Pierwsza to film z Marlonem Brando na Nabrzeżach, a drugi to Okno na podwórze. Wybór był bardzo trudny, jednak Grace wybrała film reżysera, którego już znała. Alfred Hitchcock miał już wizję Grace w swoim nowym filmie. Miała być symbolem kobiety idealnej. W filmie miała wyglądać niemal jak lalka, czyli miała być wymalowana i bardzo elegancko ubrana.
Grace stworzyła niemal ikoniczną postać, która była symbolem eleganckiej kobiety, damy na miarę lat 50. w Ameryce. Po premierze tego filmu wiele kobiet chciało się ubierać tak jak ona i wyglądać tak jak ona i oczywiście wzorowały się też na postaci, którą wykreowała w Oknie na podwórze. Kiedy film już osiągnął szczyt swojej popularności, często porównywano Grace do Marilyn Monroe czy Audrey Hepburn, jednak każda z tych aktorek stworzyła swój unikatowy wizerunek i charakter. W tym samym czasie Grace poznała Olega Cassiniego, znanego projektanta mody, stylistę Jacqueline Kennedy. Oleg miał włoskie i rosyjskie korzenie, pochodził z rodzin arystokratów, czarował swoją szarmancją oraz dało się odczuć jego europejskie wykształcenie. Kelly była nim zachwycona, jednak jak wielu poprzednich partnerów był od niej starszy oraz był w trakcie rozwodu. Rok 1954 był bardzo intensywny dla Grace Kelly. Zagrała w 3 filmach. 2 z nich, Mosty Tokori oraz Płomień Zieleni, niestety nie należały do najlepszych w jej karierze. W pierwszym filmie Mosty Tokori gra żonę żołnierza, który walczy w Korei. Grace pojawia się na ekranie na kwadrans, jednak jej rola okazuje się znacząca i jest wymieniona jako druga w czołówce. Natomiast rola w Płomieniu Zieleni jest wynikiem negocjacji Grace ze studiem Golden Mayer. Kelly bardzo chciała zagrać w filmie Dziewczyna z prowincji, opartej na sztuce, która była na afiszu Broadwayu na początku lat 50. Była niezwykle popularna i grano ją naprawdę kilkaset razy. Jednak jej rodzima agencja nie chciała się na to zgodzić. Dlatego Grace mocno negocjowała ze studiem Mayer. W efekcie Grace została wypożyczona dla studia Paramount do Dziewczyny z prowincji w zamian za to, że zagra w Płomieniu Zieleni. Rola w Dziewczynie z prowincji okazała się niezwykle ważną w karierze aktorki. Grace dostała za nią Oscara. Według wielu krytyków aktorka poradziła sobie świetnie z rolą, jednak na początku kręcenia filmu nic się na to nie zapowiadało. Przede wszystkim atmosfera na planie była bardzo napięta. Grace musiała grać razem z Williamem Holdenem, oficjalnym byłym kochankiem. Ich romans trwał 3 tygodnie na planie filmu Mosty Tokori. Holden był starszy od Kelly o prawie 20 lat i zmagał się z chorobą alkoholową. Był też znany ze swoich romansów, które miały miejsce za przyzwoleniem jego żony. Jedna z wcześniejszych kochanek to Audrey Hepburn. Kolejnym trudnym partnerem na planie Dziewczyny z prowincji był odtwórca jednej z głównych ról, Bing Crosby. Początkowo Bing nie akceptował Grace w roli swojej żony. Według niego Kelly nie pasowała do wizerunku pogrążonej w smutku żony. Jednak po czasie Crosby przyznał się do błędu, zaprzyjaźnił się z samą Grace. Oczywiście prasa podsycała plotki o ich romansie. Jednak jak donosiły oficjalne źródła, Grace była wtedy w związku na odległość z Olegiem Cassinim. Bardzo chciała wrócić do Nowego Jorku, jednak musiała zakończyć film Zielony Płomień. Niestety film kręcono w trudnych warunkach w Ameryce Południowej. Podobno ekipa czuła, że kręci bardzo kiepski film. Zaraz po zakończeniu zdjęć Grace poleciała do Francji. Tam kręciła film Złodziej w hotelu wraz ze swoim przyjacielem Hitchem. Złodziej w hotelu to wakacyjna komedia z kryminalnym wątkiem. Grace gra tam dziewczynę, która jest zafascynowana złodziejaszkiem i tak jak on chce przeżyć ciekawą przygodę oraz zostać po prostu złodziejką. Grace odnalazła się w roli komediowej i świetnie współpracowała z Cary Grantem, który wspominał ją jako osobę wzbudzającą szacunek oraz po prostu zwykłą, ale przy tym niezrozumianą. Grace lubiła pracować z Hitchcockiem, jednak ten traktował ją jak muzę i już zaplanował jej przyszłe filmy. Miał pomysły na kolejne role dla Kelly. Oleg Cassini określił go jako tyrana wobec Grace. Sam Cassini przyjechał w końcu do Francji, spędził tam cudowny czas ze swoją ukochaną. Grace podjęła temat małżeństwa. Był to ważny temat dla Grace, dlatego, bo w tym czasie Grace czuła, że chciałaby już założyć rodzinę. Widziała, że wszystkie jej koleżanki wyszły za mąż. Jej najmłodsza siostra też brała ślub. Szansą na stabilizację był Oleg, jednak jego trudna przeszłość była nieakceptowalna dla rodziców Grace. Sam Cassini nie był przekonany do małżeństwa. Jednak jego związek z hollywoodzką aktorką nadal trwał. Oleg i Grace wymieniali pomiędzy sobą romantyczną korespondencję. Jak wiadomo, Oleg Cassini był zazdrosny o Kelly, szczególnie o jej spotkania z partnerami z planów filmowych. Obawiał się, że Grace popadnie w kolejny romans.
Ta sytuacja dla Kelly stawała się uciążliwa, jednak mimo wszystko, jak pisała w listach i jak można dowiedzieć się z relacji jej rodziny, Grace bardzo chciała założyć rodzinę. Czuła, że to ten moment, jednak wiedziała, że realia pracy aktorki to nie pozwolą. W 1954 roku Grace przeżywała kryzys w kwestii podejmowania nowych ról. Odrzucała propozycję, natomiast samo studio MGM chciało ją przez to zawiesić. Jednak dobra pozycja Grace, spowodowana nominacją do Oscara, duża popularność wśród widzów oraz wiele sukcesów filmowych i teatralnych spowodowała, że wytwórnia odeszła od tych radykalnych kroków. Grace otrzymała Oscara, natomiast sam film otrzymał wiele nominacji i nagród. Został doceniony nie tylko przez amerykańską Akademię Filmową, ale wzbudził duże zainteresowanie w Europie. I tak Grace Kelly powędrowała do Cannes. Grace wraz z obsadą i przedstawicielami wytwórni Paramount została zaproszona do Cannes. Tam miała bardzo intensywnie zaplanowany czas. Wśród obowiązków znalazło się też zwiedzanie Monako. Książę Ranier wystosował specjalne zaproszenie, które brzmiało niemal jak rozkaz. Oczywiście wszystko miało odbyć się w bardzo formalnym stylu z obstawą dziennikarzy robiących zdjęcia. Ten dzień w ogóle był bardzo wyjątkowy dla Kelly, ponieważ Grace Kelly wstała rano, umyła sobie włosy i chciała później je wysuszyć. Okazało się, że nie ma prądu. Niestety, prądu nie było dlatego, bo we Francji strajkowali robotnicy. W związku z tym Grace musiała wyjść z hotelu z mokrą głową, może z trochę niedopracowaną fryzurą i ewentualnie z wymiętą sukienką. Jedyna sukienka, która została, to taka, w której Grace źle wyglądała, której nie lubiła. Więc już sam dzień zaczął się bardzo specyficznie. Grace stawiła się punktualnie z obstawą ze studia Paramount w pałacu w Monako, jednak książę spóźnił się niemal godzinę. Początkowo ekipa miała zwiedzać pałac, jednak spóźnienie księcia spowodowało, że wybrali się na oglądanie przypałacowych ogrodów. Pożegnanie było eleganckie i bez wpadki. Grace wkrótce wyjechała do Stanów i wróciła do swoich obowiązków. Kelly zamierzała rozpocząć zdjęcia do filmu Łabędź. Był to film oparty na podstawie sztuki. Opowiada historię księżniczki, która żyje w królestwie o niskiej randze. Matka bohaterki, którą gra Grace, chce zeswatać ją ze znaczącym księciem, co zagwarantuje jej córce koronę, a królestwu prestiż. Jednak Albert, pomimo tego, iż jest roztropny i dobry, to nie okazuje zainteresowania przyszłą żoną. Wobec tego matka księżniczki knuje intrygę, w której nauczyciel Nicholas jest fałszywą przynętą. Grace dobrze znała tę sztukę, wraz z wujem George'em wpadli na pomysł, aby sfilmować właśnie Łabędzia i podsunęli ten pomysł producentom. W tym samym czasie Kelly prowadziła korespondencję listowną z księciem Ranierem. Zaczęło się od tego, że to Grace jako pierwsza wysłała list do księcia z podziękowaniami za wizytę. On odpisał i tak losy potoczyły się dalej. Po zakończeniu zdjęć Ranier przyjechał do Nowego Jorku. Spędzał dużo czasu z Grace. W październiku książę oświadczył się Grace, natomiast ona bez wahania przyjęła oświadczyny. Rodzina Kelly jak zwykle była nieco powściągliwa. Ojciec Kelly wcale nie był urzeczony błękitną krwią monarchy. Powiedział dziennikarzom, że Ranier na pewno nie będzie wioślarzem, bo jest za niski. Jednak mimo wszystko doszło do oficjalnych zaręczyn i konferencji prasowej w domu Grace. Po księciu było widać, że źle czuje się w roli celebryty i niezbyt dobrze znosi tą konferencję prasową, natomiast sztywną atmosferę próbowała rozładować sama Grace. Rodzina Kelly bardzo chciała zorganizować ślub, bo tak nakazywał zwyczaj. Jednak Grace miała zostać królową i obowiązek przejęło księstwo Monako. Do końca mama Grace myliła Monako z Maroko, obawiając się, jak jej córka spędzi życie wśród piasków pustyni. Ostatnim filmem Grace były Wyższe strefy. Jest to bajkowy film, który z ironią opowiada losy rozpieszczonej Tracy, która ma wyjść za mąż, jednak towarzyszą jej pewne wątpliwości. Film ma zabarwienie musicalowe. Grace wypada w nim niesamowicie, wygląda pięknie i gra jest swobodna i lekka. Ma też okazję do zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych. Grace wspominała z nostalgią pracę na tym planie. Twierdziła, że otaczali ją życzliwi profesjonaliści. Zakończenie pracy nad wyższymi sferami zbiegło się z wyjazdem Grace do Monako. Już wtedy media wywołały istną burzę związaną ze ślubem Grace. W końcu miał to być ślub stulecia. Kiedy Grace
wyruszyła do Monako, było to małe państewko, któremu groziło włączenie do Francji, ponieważ przypuszczano, że Ranier nie będzie miał potomka. Sam książę pochodził z rozbitej rodziny, jego matka uciekła z Monako wraz z włoskim lekarzem. Sama zrzekła się tronu. Skutkiem tych wydarzeń Ranier popadł w zaburzenia odżywiania, miał problem z nadwagą i pojawiła się u niego dość duża apatia. W końcu wysłano go do Wielkiej Brytanii, gdzie ukończył szkołę i uniwersytet. Swoje problemy emocjonalne rozładował romansując i uprawiając sport. W międzyczasie siostra Raniera, Antonina, postanowiła odsunąć Raniera od tronu. Ranier nie miał dzieci, a ona posiadała syna z poprzedniego małżeństwa. Jednak spisek się nie udał, ponieważ Ranier spotykał się wtedy z francuską aktorką, jednak związek rozpadł się po 6 latach. Ślub z Grace miał odbyć się 19 kwietnia. Grace wyruszyła statkiem z Nowego Jorku do Monako. Na drugi dzień statek otoczyła mgła. Jak pisała Grace w swoich wspomnieniach, czuła się tak, jakby wyruszyła w nieznane. Przygotowania do ślubu były bardzo wykańczające. Ani Grace, ani Ranier nie mieli chwili spokoju. Ciągłe próby i otoczka dziennikarzy wykańczała młodych. Grace tak bardzo schudła przed ślubem, że trzeba było na szybko przerabiać jej suknię. Podobno ślub był dla obojga straszny. Nigdy nie przeglądali zdjęć ze ślubu. Po miesiącu miodowym Grace musiała odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Musiała pokonać barierę językową. Szlifowała francuski, jednak ten język był dla niej bardzo trudny. Sama twierdziła, że nie ma głowy do nauki języków obcych. Po drugie, musiała odnaleźć się w roli pani domu. Minęło trochę czasu, zanim służba zaczęła się podporządkowywać księżnej i postępować według jej zasad. Sam książę przyznawał, że rzeczywiście pomiędzy Grace a służbą dochodziło do bardzo wielu nieporozumień. Pod władzą Raniera i Grace Monako zyskało światową sławę. Stało się ośrodkiem kulturowym i turystycznym. Grace organizowała liczne festiwale, na które zapraszała gwiazdy Hollywood. Dzięki turystyce i rozważnej polityce finansowej Raniera Monako stało się bardzo bogatym państwem. Grace była bardzo aktywną prezeską Czerwonego Krzyża. Była świetną organizatorką oraz potrafiła wychodzić do ludzi, tym zjednała sobie poddanych. Grace musiała łączyć funkcje księżnej i matki. Pierwsza na świat przyszła Karolina, dokładnie 9 miesięcy i 4 dni po ślubie, a zaraz potem pojawił się Albert, zwany Albim, oraz urodziła się Stefania. Według wspomnień pracowników Grace oraz rodziny, księżna starała się zachowywać dyscyplinę wśród dzieci, jednak parze książęcej nie udało się uniknąć rozpieszczenia swoich pociech. Niestety dzieci przysparzały rodzicom wiele problemów, szczególnie córki. 13 września 1982 roku Grace Kelly doznała wylewu podczas jazdy samochodem. Towarzyszyła jej córka Stefania. Niestety urazy Grace były tak duże, że nie była w stanie przeżyć wypadku. Przed śmiercią w lipcu Grace udzieliła wywiadu, gdzie dziennikarz zapytał ją, jak chciałaby zostać zapamiętana. Księżna odpowiedziała: chciałabym, żeby zapamiętano mnie jako osobę, która coś osiągnęła, dobrą i kochającą. Chciałabym pozostawić wspomnienie o człowieku porządnym i pomocnym.